Jak widzicie, jest chłodno, ale nie ma czegoś takiego jak sezon grillowy, bo sezon grillowy, zwłaszcza z grillem gazowym, jest przez cały rok. Znajdujemy się na Podlasiu, w folwarku Nadawki. Stoję koło grilla Kohler Relish V2 w wersji Black i będę na nim dzisiaj wędził. Tak, mam tutaj specjalne urządzenie, które kupicie w sklepie Kohler. Do niego wrzucamy zrębki, które też kupicie w sklepie Kohler i będziemy wędzić na grillu gazowym. Wiele razy pytaliście nas w komentarzach, czy można to robić. Oczywiście można i dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić wędliny, które sobie uwędzicie i będziecie sobie mogli je podjadać. Wasze wędliny. Pochwalicie się, szwagier, patrz, uwędziłem. Szwagier mówi, jak to na grillu gazowym się nie da wędzić. Da się i jest to cudowne, fantastyczne. Dzisiaj będzie schab, dzisiaj będą kiełbasy i do tego może troszeczkę innych rzeczy wegetariańskich. Do naszej deski wędzonek będziecie potrzebowali mięsa i najlepiej, żeby była to wieprzowina. I tutaj używamy schabu, boczku i surowej kiełbasy. Schab i boczek zamarynowane są w przyprawach od kwasiora, w leśnym lichu i w przyprawie original. Oprócz tego dajemy też ser typu capri oraz owoce. Użyłem gruszek i jabłek. Subskrybujcie kanał Kohlera, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów. Nie zapomnijcie o przyciśnięciu dzwoneczka, wtedy dostaniecie powiadomienie, bo nasze filmy wlatują regularnie i regularnie pokazujemy Wam, jak robić pyszności na grillach gazowych Kohler. Nazywam się Marcin Kucja, ja w kuchni i zaczynam wędzić. I co dzisiaj będę wędził? Będę wędził surową kiełbasę. To jest podstawa, żeby wędzić surowe mięso, bo tutaj będziemy mieli temperaturę w okolicach od 135 do 200 stopni, bo wiadomo, że ta temperatura troszeczkę będzie się ruszać. Oprócz tego, że będzie dym, to będzie też temperatura z grilla oczywiście. Mam surową kiełbasę, mam boczek i mam schab. I to wszystko zostało zamarynowane w przyprawach kwasiora. Kwasior robi swoje przyprawy, możecie je oczywiście kupić w sklepie kohler.pl. Będziemy mieli original i tutaj jest sól bez antyzbrylacza, co jest bardzo ważne, papryka słodka, pieprz, kajen, czosnek granulowany. A tutaj mamy przyprawę, która nazywa się leśne licho i tutaj jest pieprz ziołowy, sól również bez antyzbrylacza, jałowiec, cebula, kozieradka, czosnek majeranek, czosnek niedźwiedzi. Fantastyczne rzeczy do marynowania mięsa, tylko zróbcie tak jak ja. Zamarynowałem sobie to dzień wcześniej, żeby te smaki wszystkie przeszły. Marynowanie suchymi przyprawami jest kluczowe w tym przypadku, bo gdybyśmy zrobili to na mokro, z jakimś, nie wiem, zalewalibyście to piwem i tak dalej, wtedy nie wszedłby nam ten smak dymu do mięsa. A dzisiaj będziemy używali zrębków wędzarniczych, dostępnych oczywiście na stronie kohler.pl o aromacie. Sprawdzę sam, uwaga, gruszek. Takie zrębki trzeba namoczyć, wrzucić do skrzynki wędzarniczej, wsadzić na aromatyzer i jedziemy. Metody są dwie. Możecie wędzić przez całą dobę nawet w bardzo niskiej temperaturze. Możecie wędzić przez mniej więcej 8 godzin w 135 stopniach, ale my dzisiaj damy sobie na to 4 godziny i mniej więcej tak między 160 a 200 stopni, żeby nam się wszystko ładnie zrobiło, ładnie doszło, ale też żeby miało fantastyczny aromat. Skrzynka wędzarnicza, bardzo zmyślne, bardzo proste urządzenie. Wykonana ze stali nierdzewnej, więc jest wieczna. Tutaj są dziurki, przez które wylatuje dym, a tutaj wsypujemy zrębki wędzarnicze. To kładziemy na aromatyzer. Cudownie działa. Wsypuję teraz do miski mniej więcej szklankę tych zrębków. I zalewam je drugą szklanką wody. I one teraz nasiąkają. Chodzi o to, żeby się za szybko nie paliły, a też kiedy przerzucicie je do tej skrzynki wędzarniczej, czasami trzeba będzie troszeczkę podsypać, więc tutaj się moczą. Moczyć mogą się nawet około 2 godzin. Co ja tutaj mam? Piękny boczek natarty przyprawą kwasiora original, schabik natarty przyprawą leśne licho od kwasiora, no i piękne surowe kiełbasy. Jeżeli kupujecie takie kiełbasy, pamiętajcie, żeby zapytać osobę, która Wam je sprzedaje, czy one są w naturalnym jelicie, bo jak zaczniecie wędzić w jakimś syntetyku,
Będzie źle. I to jest historia, która jest bardzo, bardzo ważna. Postawcie na jakość, bo jeżeli kupicie takie kiełbasy z tacki gdzieś, no niestety mogą się nie uwędzić, a wręcz możecie się nażreć plastiku. Ale mam tutaj też boczek oraz schab. One są natarte suchymi przyprawami. Tutaj są użyte przyprawy od kwasiora, ale możecie też robić swoje mieszanki. Pamiętajcie, żeby było trochę soli i ziół, ale wszystko suche. Nie zalewajcie tego piwem, broń Boże, ani żadną oliwą. Wklepujecie i dobę w lodówce, dobę minimum. Możecie tak do 3 dni trzymać. Ważne, żeby to było szczelnie zamknięte przyprawami. Wklepujecie i to będzie fantastycznie smakować i też będzie pięknie wyglądać, kiedy już się uwędzi. Zrębki już namoczone. Otwieram skrzynkę i przerzucam. Ale nie nalewam tego płynu. Więc biorę to łapkami, odsączam i ładuję zrębki do skrzynki. Możecie znaleźć bardzo różne zrębki, na przykład wiśnia, jabłoń, ale także klon, także śliwka, więc naprawdę są różne, możecie sobie eksperymentować z bardzo różnymi smakami tego cudownego dymu, który Wam dosmacza mięso, owoce i sery. Grill jest oczywiście zimny, więc mogę palcami zdjąć i skrzyneczkę kładę tutaj na aromatyzery. Jest elegancko. Teraz naturalnie muszę ruszt położyć z powrotem i odpalamy. Zaczynamy oczywiście od palnika numer 2 i od niego odpalamy wszystkie inne. Zamykam grilla i uwaga, co robię? Gaszę 2 środkowe palniki. Tutaj przede wszystkim wędzimy. Czekamy, aż będziemy mieli temperaturę w okolicach 160 stopni. Potem mamy zintegrowany termometr. Jak będzie 160 stopni, układamy wszystkie rzeczy i wędzimy. Oczywiście wędzić możecie nie tylko mięso. Na święta fajnie będzie, kiedy dołożycie kilka takich cudownych naszych polskich owoców. Gruszki, jabłka, no i coś, co fantastycznie nadaje się do wędzenia, czyli serek typu włoskiego. Znajdziecie go w sklepach pod nazwą Capri. I nie bójcie się, to nie będzie tak, że jak dołożycie ten ser, to on będzie smakował jak mięso, bo po prostu każda rzecz, która się wędzi, przechodzi dymem. Także nawet możecie do tego walnąć rybę i ona też będzie elegancko smakowała tym dymem, a mięso i ser nie przejdą smakiem ryby. Taka zależność, jeśli chodzi o wędzenie. Wrzucamy na ruszt. Temperatura 180 stopni. Otwieram, widać, że dym już chodzi, no i rozkładam moje cuda. Zaczynam od gruszek, one sobie tutaj leżą. Pamiętajcie, że dym będzie kręcił się dookoła. Tutaj położę serek. No i teraz tak, ten piękny schabik, boczek, a to będzie dobre. No i proszę Państwa, puszczaj. To, co tygrysy lubią najbardziej, czyli kiełbasa. Tu i tu. Zamykam. Możecie zrobić jeszcze jedną rzecz. Wziąć taką aluminiową tackę, ułożyć ją tu z rogu i zalać browarkiem. Zamykam grilla i wracam za 4 godziny. Oczywiście będziecie tam zaglądać, bo chcecie zobaczyć, co się dzieje. Możecie poprzekładać mięso spokojnie. 4 godzinki pysznej zabawy przed Wami. Trzeba pamiętać, żeby kontrolować temperaturę, żeby nie przekroczyła 200 stopni. Możecie poprzewracać mięso, jeżeli lubicie, ale też sprawdzajcie stan zrębek i stan tego piwa, które tam dolaliśmy. Trzeba podlewać, żeby ładnie parowało, żeby wszystko miało fajny aromat, a jeżeli zrębek będzie trzeba dosypać, to dosypcie zrębki po prostu. Wracam za 4 godziny, już jestem głodny i nie mogę się doczekać.
4 godziny później jestem tutaj, pachnie fenomenalnie. To jest niesamowite, jaki jest zapach tych zrębek do wędzenia. Niewiarygodne. Słuchajcie, wygląda to fantastycznie i nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć, jak to smakuje. Oczywiście przez te 4 godziny zaglądałem tam, dosypywałem zrębki, dolewałem piwa, no bo chodzi o to, żeby cały czas kontrolować to wędzenie i na przykład, żeby trzeba kontrolować wędzenie i trzeba kontrolować temperaturę, żebyśmy tego wszystkiego tutaj nie zniszczyli. Kiełbaska. Słuchajcie, ja Wam mówiłem, że to są takie wędliny, które możecie trzymać w lodówce, zakradać się i je podjadać, ale wydaje mi się, że to zejdzie bardzo, bardzo szybko. Moi drodzy, ten zapach jest naprawdę niesamowity i tutaj no ja tracę język w gębie po prostu. To jest piękna sprawa. Schabik. Ojejku, jakie to będzie fantastyczne. I na koniec uwędzony ser Capri. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że trzeba poczekać godzinę. Wytrzymacie godzinę? Ja chyba nie wytrzymam, więc zajrzę, co tam się uwędziło. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego, co tu jest. Przekroję przez środek, żeby zajrzeć, jak to wygląda. O, no i to jest coś pięknego. To jest cudowna sprawa. Dobrze, moi drodzy. Czekać nie ma co. Uwaga. Wow. Dobra, teraz wchodzicie na kolor.pl, kupujecie sobie grill, wszystko do wędzenia i róbcie to. I jakie to jest dobre. Chyba nie jadłem tak soczystego schabu. Ale to jest super, jejku. Ale dobre. Wow, jestem dumny z tego, co tutaj się wydarzyło. Kiełbasy, boczek, schab, ser, do tego owoce. To wszystko fantastycznie pachnie. Nie mogę się doczekać, kiedy to zjem, a Wy subskrybujcie kanał Kolera i wędźcie z nami. Nie tylko od święta. No naprawdę jest piękna sprawa. Wkładasz, robi się samo. Drodzy Państwo, delicje. Subskrybujcie kanał Kolera, kliknijcie dzwoneczek i róbcie z nami takie pyszności. Do widzenia. Jabłka i serek typu włoskiego. Znajdziecie go w sklepach pod nazwą Capri. Tak.